do domu prawie, jesteśmy pewni, że to jest bursztyn, no to myślę, że powinniśmy teraz bawełnę strzelniczą dzieliliśmy, smary tak. Smary też. To teraz właściwie moglibyśmy opowiedzieć trochę o tym, co z tym dalej fantem począć, jak to dalej ogarnąć w całości, bo bursztyn taki przyniesiony z plaży jest mokry, to po pierwsze, i zapiaszczony. Zapiaszczony. Czyli mycie bursztynu generalnie. A Ty, Piotrze, najpierw bursztyn myjesz, bo ja na przykład suszę na początek, żeby się pozbyć piasku. Dlatego, że potem taki wysuszony bursztyn lekko jak się go tak ostuka, to wtedy cały piasek spada i mogę się tego piasku pozbyć i już mieć sam bursztyn, a nie no chyba bursztyn tak, z piachem, prawda? Natomiast bursztyn przyniesiony z pola, jeżeli przy tych powierzchniowych, tak. Właśnie, ja zapomniałem powiedzieć, jest ten podział taki zwyczajowy, mówi się rybacy bursztynu, poławiacze, kopacze i ultrafioleciarze. To są ci, co na polach szukają, prawda? To te ultrafiolacze. Tak. I ten bursztyn znaleziony na polu, jak jest, to faktycznie zdecydowanie jest tak brudny, tak ubłocony, prawda, w ziemi, w glebie i tak dalej, że tam bez wyszorowania tego bursztynu szczotką wręcz z błota. Na moczeniu najlepiej kilkudniowym. Nie, no jeżeli jest to mokre jeszcze z tego pola, jeżeli jest to już wyschło gdzieś, no to trzeba namoczyć kilka dni dosłownie, żeby z tego błota odmyć. Ale są takie sprytne metody, na przykład umycia bursztynu i to ten worek zaszyty czasami, czy zawiązany, bawełniany worek i wrzucony do pralki. To proste. Do prania. No to widziałem, że tak ludzie robią i on faktycznie ten bursztyn po takim zabiegu nie dość, że część takich bardzo kruchych tych części zwietrzałych się oddziela, trąc jeden kawałek od drugi bursztynu po prostu, to on zaczyna przypominać ten bursztyn z morza trochę. Ja też słyszałem o tym, że jest to jedna z metod fałszowania bursztynu ukraińskiego, że się do pralki frani razem z piaskiem. No różne te metody są. Metody. Betoniarka jest taką. Betoniarka jest też dobra. No. Czy też te całe bębny do bębnowania kamieni szlachetnych. Bo trzeba pamiętać, bursztyn ukraiński przychodzi w postaci ocioski. Tylko po co? Z drugiej strony, jak można sobie nałowić piękny bursztyn, który jest bursztynem, prawda? Bursztynem, no ale to są te zabiegi, prawda? W każdym razie, jeżeli mi się nazbiera tu z morza dużo czerwonego bursztynu z tą taką charakterystyczną korą, to ja go no gdzieś tam po sortowaniu leży, jak się go dużo nazbiera, ja go puszczam wtedy faktycznie do pralki. Do pralki. Do pralki, prawda? I on pozwala zdjąć taką, tą wierzchnią warstwę, tą najbardziej zwietrzałą, prawda? I tak do pralki i tak. Normalnie, no, jak bursztyn wyschnie, no to można z morza bursztyn jak wyschnie, no to ten piasek, który był w tym, oddzieli się. Chyba, że ładnie się otrzepuje, nie tak. Zostaje sam bursztyn, piasek odchodzi. Natomiast jeżeli jest oblepiony, bo te bursztyny są oblepione jeszcze częściowo, czy w zakamarkach, zawierają eoceńską, niebieską glinę. To dla mnie jako kolekcjonera takich ciekawostek absolutnie tej gliny nie wymywam. No bo to pięknie wygląda, to jest dowód na te wszystkie teorie, że bursztyn ze złóż
aluwialnych, z transgresji morskiej, powiedzmy tej atlantyckiej 10 tysięcy lat temu. Też pochodził z ten i wykopany też zawiera te często kawałki tej gliny eoceńskiej w sobie jeszcze, prawda? Chociaż on jest w jakimś takim marblu czarnym jeszcze, prawda, tym z patyków. I taką glinę jak najbardziej się zostawia. Zostawia się i ona w morzu też się zdarza i tak, nie tak rzadko to jest. To znaczy, że nie jest to zawsze ze złóż aluwialnych, ale z pierwotnych, prawda? Jest to dowód na to. Złoża pierwotne. Tak samo zostawia się, od razu ostrzegamy, pąkle. Czyli jeżeli bursztyn jest obrośnięty takimi muszelkami po jakichś żyjątkach, to też jest tak naprawdę dla kolekcjonera rarytas. Bo to po pierwsze udowadnia, że to jest morski bursztyn, a nie przywieziony z Ukrainy ukraiński. A po drugie rzadko się jednakowoż zdarza, że to pąkle porastają bursztyn, a w każdym razie rzadko się zdarza, że z pąklami ten bursztyn przychodzi na brzeg. Znaczy stosunkowo rzadko w stosunku do ilości bursztynu, jakie się pojawia. Powiedzmy jeden kawałek na 1000-1500. Ma takiego pąkla przyczepionego. Ma pąkle. To jest dowód na coś innego, że bursztyn, który znajduje się w morzu, on nie leży. On się unosi w toni. I co któryś kawałek gdzieś pod jakimś kłodą drewna we wraku statku gdzieś się zaklinował. Żeby przedmiot porósł pąklą, musi być nieruchomy co najmniej przez 3 miesiące. No a bursztyny bardzo rzadko są porośnięte, czyli jest to dowód na to, że bursztyn jest w ciągłym ruchu. No tak, czyli ten z pąklą to tylko taki, że coś go przycisnęło albo tak. Jest to rzadkość, prawda? Rzadkość i rarytas. I rarytas. Kolekcjonerski. Czyli do tej pąkli się nie czyści, nie zdejmuje się, prawda? Natomiast na rynek chiński, jak ktoś przygotowuje surowy bursztyn, chce sprzedać, no to pozbywa się inkluzji i pąkli, prawda? No tak. Bo Chińczycy uważają to za zanieczyszczenia, prawda? Tak. Czasami nawet oskrobane nożem z wierzchniej warstwy zwietrzałej, zwanej korą. Również tak. Dla mnie brzydko, być może robienie z tego kulek to faktycznie jest jakieś ułatwienie. Ja wolę z korą zewnętrzną bursztyny, dla mnie są najpiękniejsze, takie naturalne tak naprawdę. No co kraj to obyczaj, prawda? Tam są różne gusta, guściska, prawda? No dobrze, co ja robię na przykład jeszcze z bursztynem? Jak już mi się uda oddzielić po wysuszeniu od piasku i od jakichś resztek patyczków, to ja bursztyn myję. Wiem, że to jest dosyć duża rzadkość, ale szczególnie taki bursztyn, który na przykład chcę potem stosować do inhalacji, czy do jakichś takich zastosowań bardziej medycznych, to jest bursztyn, który u mnie ląduje najpierw w wodzie z detergentem, żeby domyć go z zanieczyszczeń środowiskowych, które wbrew pozorom występują. Czasami bursztyn potrafi być usmarowany smarem. Bardzo często. Bardzo często jest tak, że gdzieś dotknięty i to brudzi nawet palce na czarno. Więc ja najpierw robię takie kąpiele, stosuję właśnie w wodzie z detergentem, potem po solidnym płukaniu, 3-krotnym przynajmniej, przechodzę do wody z mydełkiem oliwkowym, bo w ten sposób przynajmniej mam nadzieję, że przy okazji troszeczkę ten bursztyn jest zakonserwowany, dlatego naturalna oliwa z takiego naturalnego mydła, czy z Aleppo, czy skądś z oliwek tłustego, też konserwuje ten bursztyn, tak? Delikatnie. I to jest to, co ja robię z bursztynem. Czy Ty, Piotrze, jakieś zabiegi stosujesz? To znaczy, jeżeli ten bursztyn jest brzydki,
bursztyn przechowuje, jeżeli przechowuje na sucho, wiedząc o tym, że najlepiej przechowuje się bursztyn wilgotności powietrza 60%, prawda, wilgotności. Zresztą to muzealna norma jest, prawda? To najważniejsze, żeby mu tej wilgotności nie zmieniać zbyt gwałtownie i zbyt często, tak naprawdę. Ja słyszałem o przechowywaniach takich wodnych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jest bursztyn brzydki, to do woreczka z bursztynem, znowuż bawełniany woreczek, wkładam skórę irchę bądź szmatę, lekko nasączoną kilkoma kroplami, dosłownie kilkoma kroplami parafiny, płynnej parafiny. On się tam po tej szmacie rozchodzi w jakiś sposób, prawda, tą szmatę do tego worka, czy kilka takich ścinków, tych skórek, szmatek nasączonych tą parafiną, delikatnie nasączone parafiną. To nie może być, to dosłownie kilka kropel na kilogram, powiedzmy tych kropel można użyć tam 3-4, prawda? I to nie bezpośrednio w bursztyn tylko. I takie wytrzęsienie tego worka, ręczne, bez żadnych bębnów, nic takiego, powoduje, że ten bursztyn robi się bardziej przejrzysty, ta powierzchnia taka jakby świeża, jakby mokra, delikatnie. Bardziej błyszcząca, tak. Dlaczego te zabiegi tłuszczowe takie, no to i słyszałem kremieniwe, a że niektórzy... No właśnie słyszałem, że niektórzy po smarowaniu rąk, po myciu, to właśnie w bursztyny te ręce, żeby ten kremniwa gdzieś tam sobie... Ja czasami też tą parafiną smaruję ręce, czy gliceryną, prawda, no i bawiąc się bursztynem, prawda, on takiego połysku nabiera. Z tym, że w mojej obróbce potem te wszystkie zabiegi parafinowe, glicerynowe i tak dalej mogą być przeszkodą. No tak, jak potem dochodzi do łączenia bursztynu. Ja stosuję metodę tworzenia mozaiki. I żeby kleić taki bursztyn jeden do drugiego do jakiejś powierzchni, to nie tylko szlif odpowiedni, ale również jeżeli została użyta parafina, muszę użyć acetonu do zmycia tej powierzchni, która ma być klejona, bo jednak te tłuszcze, które gdzieś tam w tej korze się znajdują nawet w minimalnej ilości, osłabiają wiązanie, klejenie pod. Zresztą aceton, tak słyszałem, jest też przez jubilerów używany do rozpoznawania, czy mamy faktycznie do czynienia z bursztynem, bo żywice kopalne, które są znacznie od bursztynu młodsze, bardzo drastycznie i szybko to nie zawsze młodsze, tylko inaczej przebiegało to w cyklu Krebsa. One jakby w rozwoju w cyklu Krebsa są młodsze, prawda? Wiekowo mogą być starsze od bursztynu, prawda? Ale w każdym razie bursztyn nie reaguje tak gwałtownie z acetonem, a żywica typu kopal, czy tutaj tak zwany gedanit, tak, jakieś takie tego typu rzeczy, to od razu na powierzchni widać ślady, no tak jakby do topienia, nie wiem, ta powierzchnia od razu reaguje po prostu razem. Bursztyn ten ślad... Wystarczy lakier, nie lakier, tylko przepraszam, zmywasz do paznokci na paciku, tak? Tak. Fachowa literatura mówi o 30 dniach, że bursztyn po 30 dniach dopiero kąpieli w acetonie zaczyna matowieć, prawda? No chyba tak jest, prawda? Nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem. Jeżeli ktoś coś mądrego pisze, to ja mu wierzę, prawda? Jeżeli jeszcze tytułem naukowym się podpisuje pod tym, prawda? To daje wiarę. Prawda? Ja mogę się nie zgadzać z czymś, ale no jeżeli posłużył się aparatem naukowym, czyli w tym momencie doświadczeniem, prawda, no, jestem skłonny uwierzyć.
Aceton na pewno, prawda, jest też metodą na rozpoznanie, ale zarazem też metodą oczyszczenia bursztynu, zwłaszcza z substancji tłustych. No tak. Ty mówisz o detergencie. No tak, ja akurat stosuję taką metodę. Gdzieś tam W myciu w detergencie, ale można umyć również bursztyn w acetonie. Zapewne tak, tylko że I tańszy jest dla mnie po prostu. No tak, wychodzi ale proszek jeżeli są czy płyn do prania. zanieczyszczony tymi cywilizacyjnymi zanieczyszczeniami, jest to najczęściej mazut, ropa naftowa, czymś, to co w morzu, prawda, to taki bursztyn umyć, no, detergent jest jak najbardziej słuszny, ale aceton też jest, który sam aceton z bursztynem kiepsko reaguje, natomiast te wszystkie inne rzeczy będzie nam odtłuszczał. Może to tego, tylko to jest zdecydowanie droższa metoda, prawda? Zdecydowanie aceton jest droższy. Tak. Wychodzi drożej. No i taki umyty bursztyn tak naprawdę już można zacząć przechowywać. Przechowywać bursztyn można na różne sposoby. Ja przechowuję na sucho. Wydaje mi się, że metoda przechowywania na mokro bursztynu jest taką trochę miejską, bursztynową legendą. W sensie nie sądzę, żeby to cokolwiek To dwie anegdoty na ten temat. zmieniało, że będzie bursztyn trzymany w wodzie. Znajomy z Krynicy Morskiej, który potrafi nieźle nałowić bursztynu. W tradycji gdzieś rodziny jest zdolny rybak, no nie żyjący od wielu lat, prawda, który nauczył jak gdyby tego pana, prawda, jak bursztyn łowić. Miał jakieś pojęcie, prawda, i on dosyć fachowo do tego bursztynu podchodzi. Ma taką swoją metodę, bardzo skuteczną i tego. I jest to bursztyn zawsze łowiony z morza istotnie. No i jeżeli z morza, no to wpadł na pomysł, że bursztyn musi być przechowywany w morskiej wodzie. No. Jeszcze raz, morze nie jest naturalnym środowiskiem dla bursztynu. Naturalnym środowiskiem jest eoceański margiel. To jest naturalny środowisko. Ta niebieska glina, prawda? W tym się najlepiej zdecydowanie przechowuje, a nie w morskiej wodzie. A w każdym razie 35 milionów lat wytrzymał. Wytrzymał, prawda? No i teraz nasypał ten bursztyn do pojemnika aluminiowego. Zalał to morską wodą. No i opowiada, że po pół roku zdziwił się, że ten cały pojemnik był dziurawy jak sito, prawda, ten aluminiowy. A to grube aluminium tam mówił, prawda, tam przeszło milimetr grubości ta blacha aluminiowa, z której był zrobiony ten pojemnik. No mówi, no i bursztyny zostały, ale on mówi, te trochę się zmieniły. Ja już dobrze wiedziałem, o co chodzi. Przyniósł te bursztyny i na jego oczach te bursztyny rozsypywałem. A to piękne morskie bursztyny, prawda, tak jak żwiżaki ze żwirowni, prawda, które się kompletnie rozsypywały. Które się rozsypywały w rękach. No co się stało? Morska woda, lekko słona, z tymi wszystkimi minerałami stała się elektrolitem w procesie elektrolizy między aluminium a kwasem bursztynowym, który zawiera bursztyn, prawda? Czyli krótko mówiąc, pan sobie zrobił na podwórku baterię. Tak, baterię sobie zrobił i to taką, jakby archeolodzy to wykopali, prawda, to by sądzili może, że to jest bateria Sumerów, prawda, czy te. No teraz to są te zielone źródła tak odnawialnej energii. Tak, tak. tak. Może pierwsze próby eksperymentu. Tak, tak. W każdym razie no, zbudował sobie baterię, prawda, no ale stracił bursztyn. I to całą beczkę. No beczkę, prawda, wiadro raczej niż beczkę, prawda, no to jakiś ten, no stracił. I to jest pierwsza anegdota, prawda, na temat przechowywania w morskiej wodzie bursztynu.
W akwariach ludzie trzymają też. Widzę zalane wodą, rybki pływają w tym. No można, no dlaczego nie, prawda? Jak kogoś stać? Proszę bardzo. Drugie, byłem zszokowany, kiedyś w Mikloszewie ktoś mnie namówił, żeby kupić od niego bursztyn, który nałowił, czy nałowili tam z kolegami jakiegoś bursztynu, prawda? Ja pojechałem do tego Mikloszewa i byłem zszokowany. Poławiacze bursztynu zaprezentowali mi bursztyn w butelkach. Ja mówię, a butelek z żaglowcami nie macie? Takie mówię, takie są. No, były to butelki plastikowe. Gdzie nasypano przez duże otwory te 5-litrowe butelki z nasypanym bursztynem przez te dosyć duże otwory. Zakręcone to i zalane wodą. Prawda? Taką wodą z kranu. Taka pamiątka z nadmorza. Taka pamiątka z nadmorza. No i pytacie, no i co z tym, prawda? No, ani tego dotknąć, ani posortować, ani zważyć, prawda? No oni jakąś cenę tam wymienili za butelkę, prawda? Ja mówię, no dobrze, ale żeby kupić, to ja bursztyn muszę przynajmniej wycenić, wiedzieć ile jest warty, prawda? Nie kupię sobie statku w butelce. No i się skończyło. Jak się nie podoba, to nie. No i zostali z tymi butelkami, prawda? W każdym razie trzymanie bursztynu w wodzie to mit. Tak, to jest mit, prawda? Jest to ten... Chociaż gdzieś słyszałem, że Worki, gdzieś kto taką instalację miał, dużo bursztynu, prawda? I trzymał chyba rosyjski bursztyn, prawda? W jakichś workach, czy tak jak kopalnia rosyjska przygotowuje takie jutowe opakowania i miał jakiś taki nawilżacz, prawda, spryskiwacz tego. Nie widziałem tego, słyszałem, że to na półkach jakiś leżało, tak był przechowywany. Może, no nie wiem. W każdym razie wiem, że bursztyn powinno się raczej chronić od wody. I od zmian wilgotności tak naprawdę. Od zmian wilgotności. Kolejna sprawa na pewno, czego bursztyn trzeba chronić, to jest nasłonecznienie duże. Tak. Bursztyn ma to do siebie, że cały czas się utlenia. Co jest z jednej strony dobre, dlatego że on wydziela z siebie te wszystkie swoje zdrowotne substancje w nim zawarte, więc to fajnie, ale z drugiej strony to powoduje, że na przykład bursztyn po 15 latach, 20 latach zaczyna z żółtego wchodzić w lekko czerwoną barwę i z wiekiem to się pogłębia, tak? Zresztą bursztyny wiekowe też są o wiele bardziej poszukiwane, te które naprawdę mają 100 lat. I faktycznie to po nich widać, tak? Że to też jest wielokrotnie droższa z takiego starego bursztynu z piękną patyną. No czyli właśnie. Też jest absurdalne, jeżeli ktoś przychodzi do jubilera i proszę mi zdjąć tą patynę, tak. Bo to po babci naszyjnik, prawda? I proszę mi usunąć tą patynę i tak dalej. No jakiś dureń usuwa to, prawda? Jak ktoś chce. No. Klient płaci. No, klient płaci, proszę bardzo, prawda? No, natomiast tego też nie róbcie, bo to jeżeli bursztyn już jest spatynowany, to dla bursztynu tylko dobrze. Podnosi jego wartość, szlachetność i tak dalej. Nie na darmo wszelkiego rodzaju fałszerze przy pomocy autoklawu starzą bursztyny, prawda? Czyli bursztynom nadają sztucznie tą patynę, prawda? Która jest rozpoznawalna, prawda? No Chińczycy może nie rozpoznają, nauczyli się. Jak ktoś się nie zna, no to może się pomylić. I o to chodzi. Ale one są dosyć proste do rozpoznania, prawda? No, po prostu nie świecą w ultrafiolecie. Te powierzchnie, prawda? I no, to się tłumaczy, że to jest powierzchnia zwietrzała i tak, no i do końca tak. Czyli jest różnica między naturalnie spatynowanym bursztynem i jego świeceniem w ultrafiolecie, a tym sztucznie spatynowanym bursztynem. Jest duża różnica. To łatwo poznać. To łatwo poznać. Światło niszczy bursztyn. Dokładnie. I nie tylko bursztyn, bo w przypadku dużej ilości kamieni szlachetnych jest tak, że ostre światło słoneczne bezpośrednie
niszczy ich urodę. W tym na przykład z ametystami jest tak, że wystawione na mocne światło słoneczne bieleją. Tak, z opalami chyba to samo, prawda? Opale też bardzo nie lubią, dużo kamieni szlachetnych nie lubi bardzo drastycznego wystawiania na światło słoneczne, o czym warto pamiętać. Czyli, szanowne panie, jeżeli posiadacie cenny niebieski bursztyn, przepięknie oprawiony w czarny dąb, to olbrzymiej wartości taki bursztyn, to wychodźcie tylko w tym bursztynie czasami do opery, prawda? Tak trzymajcie w ciemności w sejfie, prawda? To znaczy, W wilgotności około 60%, prawda? można wychodzić i w ciągu dnia, tylko no, nie opalać się, Tak, prawda? tak, Bo tak. to jakby to jest to słońce, jeżeli długo operuje, to jest problem. Zdarza się też, że bursztyny, jak już są wypolerowane, wyszlifowane, to jeżeli to są żywe bursztyny, to że one po jakimś czasie pokrywają się takim matowym nalotem. I to też łatwo sobie z tym poradzić, bo to wystarczy zwykła woda z mydłem i ten cały nalot schodzi, piękny poler, połysk powraca dosłownie w chwilę, nie trzeba tego wcale szlifować, kombinować. Zwykłą wodą ciepłą z mydłem to przemyć, co zresztą bursztyną też dobrze robi od czasu do czasu, przemywanie z takim mydełkiem oliwkowym i przecieranie potem szmatką, to też jest rodzaj konserwacji. O takim najbardziej perwersyjnym sposobie konserwowania bursztynu, jaki słyszałem, to jest człowiek, który jest jednym z członków Duńskiego Stowarzyszenia Bursztynniczego. On się specjalizuje w inkluzjach. On mówił, że jednym z najlepszych sposobów na konserwację bursztynu jest, słuchaj, tłuszcz z nosa. Że pocierasz sobie, no bo zawsze się tutaj zbiera jakiś, prawda? Ci, którzy mają tłustą cerę, wiedzą, o czym mówimy, że pociera najpierw palce, wiesz, tutaj, a potem przeciera bursztyny. No to mówię, no, są różne metody perwersji. Duńczycy są znani z tego, że mają dosyć dziwne podejście do wielu rzeczy, no więc to jedna z takich bardziej perwersyjnych metod konserwacji, tak? Dobra, to co? Można powiedzieć, że o konserwacji, o myciu, czyszczeniu, tego co przejśliśmy, chyba powiedzieliśmy w miarę wystarczająco dużo o tym, jak to przechowywać, w tym sensie, że na sucho, wcale nie na mokro. Na pewno drogie bursztyny przechowuje się w sejfie. Tak, to jest kolejna sprawa, to drogie bursztyny trzymamy dokładnie pod strażą. I do zobaczenia po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu. I to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.